Zawsze tam, gdzie się asfalt kończył, zawsze były najlepsze miejscówki, kiedy się powie, że nie. No, to prawda. 2 km. Aha, 2 km się, ale jest pięknie, ja. Przejeżdżamy sobie przez piękny Mocno sam zawalił. do 10 ton. I jesteśmy. Nie będzie. No i tak dotarliśmy do kolejnej bieszczadzkiej, bajecznej miejscowości Zatwarnica. Też z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że to jest miejsce leżące na końcu świata. Cisza, spokój, śpiew ptaków. Cudnie jest tutaj. Taką główną atrakcją Zatwarnicy jest chata bojkowska i wodospad Szepit na Hylatym. I na ten wodospad tam podjedziemy zobaczyć. Jest jeszcze taka ciekawostka, stary młyn, ruiny w zasadzie młynu wodnego. Nie wiem, czy już tam zejdziemy, czy nie zejdziemy, bo też na chwilę trzeba będzie kawałek zejść na dół. Sama Zatwarnica, wioska, pierwsze wzmianki o tej wiosce już były w okolicach roku 1560. Dokumenty pierwsze dotyczące Zatwarnicy 1585 rok. Samą Zatwarnicę założył jeden tutaj z takich wielkich rodów, akurat tutaj ród Kmitów, urzędował w tych okolicach i oni są uznawani jako tacy współzałożyciele czy założyciele Zatwarnicy. Z Zatwarnicy możemy wyjść nad Wernik Kamień, który żeście już widzieli, my akurat żeśmy ten Wernik Kamień robili z Wernika podejście, ale z tej strony też można podejść. Również można dotrzeć tutaj stąd do tych samych cmentarzy, których z Wernika jak się schodzi na dół tutaj w kierunku Zatwarnicy, cmentarzy żołnierzy z I wojny światowej, ponieważ tutaj toczyły się bardzo duże walki. No słyszycie, znowu piły chodzą. I to mnie przeraża, bo te piły chodzą wszędzie tutaj. Gdzie by człowiek nie poszedł, wszędzie, nawet w Tworylnym żeśmy byli, gdzie w zasadzie jest ścisła ochrona tam, a też żeśmy tam piły słyszeli, nie wiem z jakiego powodu, albo to było tu za granicami parku, a dźwięk tych pił do nas docierał. To jest cudnie, nie? Zobaczcie sami. Stoimy w samym centrum w zasadzie, w PKS nam dobrze znanych z dawnych czasów, też jak to kiedyś wyglądało u nas, a tutaj ten czas się zatrzymał. Ale jest pięknie. Tutaj stoimy. Można tutaj też spać na noc, my pojedziemy sobie na inny parking, który jest koło namiotu. Nikt wam nic tutaj nie powie, nie ma żadnych zakazów. Można się przespać, oczywiście żadnego prądu nie ma, nic, żadnych dogodności jakichś. Przyjechać, zwiedzić sobie tą miejscowość, odpocząć trochę tutaj, zobaczyć Szepit i jechać dalej. A tu właśnie jak auto wyjeżdża tam kawałek dalej, się podjeżdża i można wejść na wodospad. No i takie już zmęczenie, nie? Ale też pogoda się popsuła. Pogoda się dobrze się popsuła, bo już nie oddychać. się popsuła pogoda. Zobaczcie, jak to jest pięknie. No idziemy tam kawałek, tą drogą można dojechać pod wodospad, ale i tak nie cały. Nie, tam kawałek będziemy musieli dojść, nie? Jakieś 15 minut drogi nas czeka. Stąd około 40 minut. No i idziemy na wodospad Szepit. Szepit. Jest to Na jeden z największych Hylatym. wodospadów w Bieszczadach. Tyle możemy powiedzieć i może Na zobaczmy, tą chwilę jak to wygląda. tutaj zejście do młyna na dół. Jakieś stare ruiny młyna. Tam są, zaraz zobaczymy z mostku, czy to widać. Może będzie z mostku widać. Asfaltu już brak. No i tam jest do tego młyna wejście, ale to już tam do tego młyna nie będziemy szli, bo dzisiaj jeszcze tylko ten wodospad zaliczymy, wrócimy się na parking.
dlaczego monitorowany. Dawaj, prosto przed i prosto elegancko. przed, tak jest. W drodze na Hylaty, na wodospad Szepit. Samochód trzeba zostawić tam przy ostatniej posesji, ale jest znak zakaz ruchu. I jeszcze strampka trzeba zrobić, ale to nie jest daleko, około kilometra. Tak więc się przejdziemy, ptaszki śpiewają pięknie w górach, to wygląda wszystko. I dla takich chwil warto przyjeżdżać do Szczejowa, naprawdę. Chłonąć tę przyrodę, dopóki ona jeszcze jest. Dopóki jej nie wytną. Droga prowadzi nas przez las. Nic trudnego, żadnych wielkich przewyższeń. Szepit już chyba słychać nawet. Zaraz tam będziemy schodzić do niego. Tutaj z góry, tylko żeby się nie zesunąć, ja tam nie będę schodził. To wygląda tak. Idziemy dalej. Ładniejsi jechali autem. O, my przepisów nie łamiemy. Jak nie wolno dronami latać, to nie latamy. Jest zakaz, żeby nie wjeżdżać samochodem, to też nie wjeżdżamy. Szanujemy te zakazy. No, szanujemy przyrodę generalnie, więc Na lotku. tutaj żebyśmy tak nie za... Uśmiech. Byłam trochę. Wodospad na potoku Hylaty. Pomnik przyrody to jest generalnie Dolina potoku Hylaty. Znajduje się na zagłębieniu ramion Połiny Wetlińskiej z jawornikami od zachodu i zdernika kamienia od wschodu. Idziemy zobaczyć na dół. Macie takie ławeczki, że sobie można tutaj usiąść. Te warstwy geologiczne wcześniej były dnem morskim i zobaczcie wskutek ruchu ziemi, mas ziemi, jak one zostały obrócone, w zasadzie zostały obrócone pionowo. To są nic innego jak wszystko osady, które spadały na dno morza, a potem zostały wypiętrzone do góry. Ale jest pięknie. Do wodospadu są zrobione fajne takie schodki. Naprawdę spacerek jest tutaj przyjemnością. I poza tym, że jesteśmy zmordowani strasznie, to jest pięknie, nie? Wodospad wcześniej znajdował się tam, w tamtych okolicach mniej więcej, jakieś 30-40 metrów. To co widzicie tutaj to już nie jest spór naturalny z tej strony, tylko to jest ten kawałek wodospadu, który został przesunięty wskutek wydobywania kamienia przez żołnierzy do budowy tej drogi, która nas tutaj prowadzi. Mimo wszystko, że można powiedzieć, że zostało to ręką ludzką zrobione, wygląda to i tak moim zdaniem bardzo okazale i fajnie. Jak kochanie? Pięknie jest, nie? Ryby na dole. Woda jest migdał. I tak jak widzicie samochody. Tutaj już prawie jesteśmy na miejscu. To od tego miejsca jest jakiś kilometr spacerkiem po takiej szutrowej drodze, lekko utwardzonej kamieniem. A więc bardzo przyjemnie. Auto można też za mostem zostawić, bo ta wioska jest naprawdę pięknie położona i widać, że tutaj trochę czas przyhamował. No jest cudnie. Jesteśmy na kolejnym parkingu Bieszczadzkich Lasów Państwowych. Fajnie, bo coraz więcej takich miejsc robią. Stoimy w środku lasu. Stoliczki, mapy oczywiście. Możemy się dowiedzieć tutaj jeszcze, jaką zwierzynę tutaj można spotkać. Miejsce cisze. Tam z drugiej strony żeśmy chcieli wjechać na ten parking, z którego jest ładny widok, ale niestety jest zakaz obecnie i nie wolno tam wjeżdżać, a mamy taką zasadę, że nie łamiemy przepisów. Tam gdzie dronami można latać, to latamy. Tam gdzie można wjeżdżać, to wjeżdżamy, a gdzie jest zakaz, nie wjeżdżamy. Spotkaliśmy się wiele razy, że ludzie łamią te zakazy, ale my chcemy propagować właśnie taką legalną, ale zarazem i ekologiczną turystykę kamperem.